Nie wiem, czy będzie widać, ale tam leży samochód na dole. Tam sobie spadł. Długą trasę miał. Ciekawe, że nadal wygląda jak samochód. No, nieźle. Zobaczcie, a my lecimy gdzieś tam w góry, za te góry. Kolejna mała awaria. Przy okazji naciągania łańcucha odkryłem. Takie gumy tu są. I te gumy trzeba było wymienić tutaj, bo koło latało i to były te dźwięki. I tutaj jest nowe łożysko. Nie, tu jest nowe łożysko. Więc trzeba było to wymienić. Guma 10 zeta, a łożysko nie wiem. Więc dobrze, że tu jest tanio przynajmniej. No, tak to wygląda. Jest jakiś naprawiacz. I naprawiamy, już tu z godziny jestem. W każdym lesie są takie znaki jakieś, ale nic nie rozumiem, bo jest napisane po indyjsku. No i zobaczcie, fajny las znowu, iglasty. Ajajaj, bez sprzęgła. Czasami mi jedynka wypada. O, a te krowy to jak kozy. Po stromych zboczach. Szukam miejscówy, jestem najedzony. Mam wodę. Wszystko jest. I samosa na kolację i na śniadanie. Ustawiłem się. Motor naprawiony. Teraz jakieś płaskie miejsce. Bez spadających kamieni. I nie za wysoko, bo będzie zimno. Ale mam wymagania, co? No znów gdzie górami cały czas, ciężko znaleźć jakieś miejsce. A powodzi słoneczko. Jest taka opcja, że zjeżdżam z góry powoli. Najpierw tak, tu jest miejscówka, którą znalazłem. Trochę z rana, czy ja wjadę tu tym motorem. Tutaj jest tak trochę lipa, bo jest, nie wiem czy ale tu jest przepaść. Tutaj motorkiem bym podjechał, no jakoś by to było. A podoba mi się, bo podoba miejscowa, no. Nie chcę później znów jeździć całą noc i szukać miejsc. Dobra, to bym sobie zjechał tu. A jeszcze idę zobaczyć, z buta idę zobaczyć, czy jest zasięg. Bo lubię sobie włączyć albo jak mi coś gada tam na YouTubie. No niby są 3 kreski. A w ogóle to było najfajniejsze jakie miałem wcześniej w ogóle. Dobra, tu widzę, że już bym, też bym pojechał. W tych kamieniach się ciężko po prostu z motorka podjechać, ale kurde, chyba nie. A zobaczcie, tam zielono. Ładnie tam, co nie? Ten kawałeczek, co widać. No nic, sprawdzam ten sygnał, ale raczej chyba, żeby później, kurde, jaj było, że gdzieś spadnę. Dobra, a sygnał słaby. Pojadę jeszcze w dół. 17:50. A tak naprawdę teraz to się ciemno robi o 19:00. 18:30 już dobrze by było być spakowanym. Co tu za jakieś główienka są? Tatuaż henny. Jakby ktoś chciał to. Kurde, nie mam w ogóle kondycji. Tym może siedzę. Mówię wam, że pod taką górkę i zapady się. Tragedia! Dobra, coś dojechać do tego namiotu, poopowiadam wam. Znalazłem couchsurfing na YouTube. Shima chyba się pokaże, żebym wpadł na 2 nocki. Muszę zrobić pranie. I filmiki na YouTubesa powiedział, że spoko. No, więc git. No i co, jest zadyszka. Normalnie czuję, jak mi ciśnienie skoczyło. Masakra. Dobra, wsiadamy i lecimy. Zobaczcie, chyba jaram, bo jest takie coś. Tam sobie robią piknik i jedzą na górze. I spoko, bo nie widać ich z ulicy, co nie? Więc ja bym sobie zatrzymam, gdzie oni jedzą. Chyba. Bo tu jak patrzę, to mnie widać. Możliwe, że stamtąd też widać.
Ale to w sumie już nieważne. Dobra, już mi się nie chce dalej jechać. Słońce jeszcze wysoko. W ogóle jakoś dziwne, dlatego że ja jestem wysoko. Tam mi żadnych nie zasłaniają. Obędeczka trochę. Że się bijam z jakimś busem takim, że on jedzie i czeka na mnie. Ja wtedy wyjeżdżam i ja za 30. Pamiętam potem z tym szerpą na tą ściankę wspinaczkową. Wtedy sobie obiecałem, mówię, o Boże, ale jestem słaby. Muszę zacząć coś ćwiczyć. Mówię, od jutra to ja będę ćwiczył codziennie. No i nie, to na tamtej się skończyło. Idę, bo jeszcze tu jest ścieżka. Może sobie rozstawię namiocik gdzieś. A tam już za to mieszka. I tu jest czyś ogródek. Zobaczcie troszkę. Tam moja droga. Wziąłem telefon, aparat, ale hajs i dokumenty zostawiłem w motocyklu. Tak się nauczyłem. No i niby spoko tutaj gdzieś się zatrzymać. Tylko tu jest ogrodzone. O, tam jakieś domki. Tutaj mają pole. Zbiornik wody jakiś. No, tam nie chcę jechać. Ale miejscowa wydawałaby idealna. Tam idzie jakiś... Tam już za mną idzie jakiś, kurwa. Jest zainteresowany, by pogadać. Zdjęcie zrobić, a mi się nie chce. Polecam Himalaje tym, co lubią chodzić na trekking. No tu to jest gdzie łazić. Jest gdzie łazić, jest pięknie. No i na dodatek takich problemów jak ja, że z tym motorem gdzieś tam trzeba jechać. Żeby znaleźć miejsce do spania bez motocykla, to nie ma żadnego problemu. Ale przez to, że ja lubię mieć ten motor przy sobie, no to jest jak jest. Dobra, niech oni kończą jeść. Ja tam jadę. Oj, przepraszam bardzo Państwa. Kurde, zgaga mnie czasem łapie. Oni tu mają takie, to żarcie jest takie na maksa w oleju. Takie na głębokim oleju, na maksa głębokim. Dobra, nieważne. Kończę. Chyba będę czekał. Oni niech se zjedzą. I pojadę gdzieś się rozstawić namiot. Dobra, mordeczki, tam się okazała lipa. Tutaj mam miejsce w świątyni. Tu są domki. Tam są domy. Tu mi jakiś ziomek polecił, żeby sobie przyjechać. I później ma do mnie przyjechać, zagadać. Kurde, nie lubię tego motoru zostawiać. Zawsze kombinuję, jakby w ogóle do samego końca nim wjechać. I na przykład tutaj widzicie, jest jakaś kombinacja, żeby zjechać dalej i się rozbić w tamtym. Wtedy nikt mnie nie widzi. Z tych budynków tam jest woda. On mi mówił coś o wodzie. Natural water, więc może tam... Tak, słyszę. Słyszę, że leci woda cały czas. Więc spoko, bo mógł się przemyć. Powiem wam, że to jest straszne, ale może wam pokażę. Jak sobie przejadę tak po skórze tutaj, pazurem i zobaczę na pazura, to normalnie mam taki brud. Mi się zbiera. Straszne to jest, Boże. Ale tak tu jest. Po prostu syf i kurz. No dobra, jedynie co to ten ziomek może mnie nie wyhaczyć. Nie zobaczyć, jak tu mnie nie będzie. Ale może pomyśli i podjedzie kawałek. Może szybko zniknę, zanim jeszcze mnie wszyscy widzieli. Będą wycieczki zaraz, kurde. 100 pytań do... Już mam ich dość. Mam dość Hindusów, proszę Państwa. Mają wodopój. Zimno, zaszalał. No jest zimno, ale jest lodowata na pewno. No dobra, chyba się będę rozstawiał, bo co tu robić? O, tu mają pola, tu zboże. Namiocik sobie rozstawię. W środku, tak myślę, się zakładał. Co tutaj jest? Patrzę na ski, ale nie rosną żadne grzybki. No i też deszcz nie pada, więc te warunki. O, tu wzdłuż. W ogóle gdzieś pójść w dzicz sobie. No i od dzisiaj taki trasa jeździć singielkami takimi. No dobra, czy tego chodzenia zrobiło? Patrzę, kombinuję. Mam jeszcze chwilę pole. Nie patrzeć, nie jest to zwykła miejscowa. Żwaletę swoją. No dobra, to tyle. A wy jak tam, dajcie znać w komentarzu. Dalibyście radę się przespać na takiej miejscówce, czy byście mieli schizę jakiegoś, że was ktoś zaatakuje albo coś. Albo małpiszony was zjedzą. Ty właśnie, nie wiem czy mówiłem, ale wczoraj przecież typ mnie zatrzymał na drodze, co w nocy jechałem. Wczoraj czy przedwczoraj? I coś tam gada po hindusku. Ja mówię, ej, English. On mówi, tiger. Ja mówię, co? On mówi, no tam jest tygrys. Ja mówię, co ty pierdolisz?
On mówi, ja mówię, gdzie, na drodze? On mówi, nie, trochę wyżej, trochę wyżej. Ja mówię, kurde, no co mam zrobić? Mam zawracać? No mówię, nie będę zawracał. Mówię, dobra, to ja będę szybko jechał. Mówi, dobra, to ja tu czekam i będę patrzył, czy wszystko z tobą w porządku. Mówię, dobra. No i odkręciłem i trąbiłem po prostu mega głośno, żeby troszeczkę go odstraszyć. Nie widziałem go, tygrysa. Choć mam takie obawy, może nie obawy, bo z jednej strony chciałbym bardzo zobaczyć tygrysa i słonia tak w naturalnym środowisku, nie że gdzieś tam jest zamknięty. No i właśnie było dużo takich miejsc, gdzie jest napisane, że uwaga, oto miejsce, gdzie zwierzęta przechodzą przez jezdnię i tak dalej, bla bla. I tam były jakieś tygrysy, słonie, zdjęcia, ale mi się nie udało. Z tym tygrysem, jak sobie teraz pomyślę, to może w nocy dobrze, że go nie widziałem. Jeżeli ja bym go w nocy widział, to on mnie na pewno. Choć mam czasami takie fazy w głowie, że sobie wyobrażam, że słyszę jakieś szeleszczenie, więc wychylam się przez namiot i właśnie widzę tygrysa, więc kto wie, oby się to... Mam nadzieję, że się nie spełni za szybko. Dobra, tyle. Spore to, co? Takie styrane i spragnione. Aż mu brzucho rośnie. Video. A my sobie siedzimy z ekipą i odpoczywamy. Yeah. We chilling between villages, Himalaya. No, jest zajebiście. Dzisiaj chyba nie dojadę, ale jadę na ten coach jutro. Tam motorki i piękne trasy. I fajny lasek, zobaczcie. Wszystko widać. Posiedzieliśmy chwilę. Czas się zawijać, bo chcę dojechać do tej Shimili, a przynajmniej blisko. A to jest Royal Enfield. This bike I want to have next time I visit. Royal Enfield to limuzyna, luksus. No, dobra. Obczajcie to! Się zatrzymałem, bo mi się spodobało. Jakiś stary most. Okej. Drewniany most podwieszany. Kurczę, spoko. Czyli tak to kiedyś było. Pełno jakichś strzeżeń. Te kolory to jest chyba od leśnych. Dobra, jedziemy dalej. Dziś nie dojadę do tego miasta, nie chce mi się gonić. Piękne miejsca w ogóle, piękna rzeka. Tu by się było zatrzymać, to by było najfajniejszy nocleg. Ale kurczę, jest przed 15, więc jedziemy dalej.
przerwa mała w mieście, 18. Od tygodnia jem cały czas ryż albo nudle. Więc zaszalałem i wziąłem jakiegoś śmiesznego hamburgera dzisiaj. Samosa na noc wzięta. Tam mają dobre samoski. A tu pan robi burgersy. No, jakieś duże miasto takie bardzo, bardzo rozległe. Niedługo lecę dalej, szukać miejsca do spania. Zablokowały drogę wszystkie, zobaczcie. Ale statko. Spore, co? No, ciemno się robi. Nie mam miejsca, jestem wysoko. Kurde, cały czas do góry. Kiedy będzie w dół? Ja chcę dzisiaj spać w ciepełku. Jo ludzie, jest 4 rano. Tam jakieś konie stoją. Jest z 1 000 000 baranów, które tam przechodzą. I tam ludzie drą mordy. Tu stoi 1 000 000 baranów. Kus. A tam drą mordy i walą je patykami. I małpiszony mi rozkradły żarło. Ale tylko jedzenie z tego co widzę. Tam jest cała zgraja. Się przestraszyły. I tu miałem jakieś śniadanko jeszcze. Zobaczcie, te głupki się w ogóle nie boją. Wyżera sobie resztę mojej samosy. Nawet ty chyba jak wyjdę, to on nie pójdzie stąd. Dobra, poszedł. Czyli mini respekt jest, może mnie nie zjedzą tu. Strasznie hałasują, rozwalają wszystko po drodze. Przed chwilą biegały tam po dachu budynku, po takiej blaszy. Skaczą po wszystkim. Fajnie mają. Takie bezprawie. Prawo dżungli. Dzisiaj było takie beznadziejne miejsce. Ale kurde, już nie miałem siły wczoraj jechać, a teraz jest taka główniejsza droga. Jest pełno samochodów. No i nie ma takich miejscówek ładnych. W ogóle nie ma miejscówek, dlatego zjechałem kawałek z głównej drogi. Zobaczcie, tu widoczki pod słońce. No. Tu w ogóle chciałem wjechać, ale to było zamknięte, a w nocy przyszli jacyś ludzie. Teraz jest tam pełno małp. Kurde, zostawiłem rzeczy z małpami. Kurde, co zapomniałem. Przez ten filmik zapomniałem. Trzeba uważać, cholera. No i co, widać na tym GoPro te wielkie góry tam? Takie białe, ośnieżone. Za tymi, które dobrze widać, tam są takie wielkie, ogromne góry. Nie jeszcze takie turbo ogromne, ale już zaśnieżone, no. Dużo wyższe. Ja jestem na 2500. To tam nie wiem ile jest, za 4. Dobra. Jedziemy do tej Simili. Zobaczymy. Dzisiaj na śniadanie jem paranha. Mam jakieś warzywka. To jest posmarowane masełkiem i coś w środku tu jest. I jogurcik. I to będzie moje śniadanie. Smakuje trochę jak podpłomyk, ale dobre. Good. It's good? Yeah. Yeah, thank you. You are first time in India. Yeah. Dojechałem do Simili. Proszę Państwa, widoczki są bardzo fajne.
Pełno hoteli, bardzo turystyczne miejsce, stąd się zaczyna dużo treków. Ale to już w następnym odcinku. Teraz jadę na couchsurfing, pomontować filmy i odpocząć. Na razie, kolejny odcinek pewnie z miasta. Okay, first day Shimila, we go visit some market with my host. Yeah, he know everything in that city. Patrzcie na te widoczki tutaj. Kozacko. Jak się tu pchają ludziska. Duże miasto, to w ogóle nie widać go całego jeszcze. Dopiero będzie widać. Miasteczko jak miasteczko. Na razie nie ma dużo ludzi. Na pewno nie ma tu chodników. Więc idziesz, walczysz trochę o życie. O. Sklepiki, nie sklepiki. Wszystko. Idziemy na market. Na market ja zobaczę klawiaturę. Co jest, złodzieje? You need to hold your camera tight, or they will steal the camera. A. Patrzcie, jest kościół po Anglikach. Dziwne, co? Jak oni chodzą zwiedzać kościoły, a my chodzimy zwiedzać świątynię. Zobaczcie, jak turystycznie się zrobiło. Z dżungli wyjechałem. Wpadłem do miasta zobaczyć. Oby nie na długo. Okej, wjeżdżamy na bazar. Tu mogę dostać tanie rzeczy. Pełno ludzi. Jakieś ciepłe rzeczy będę szukał. Takie... Sir, how much? 150. 150? Yeah. Okay. Dobra. Składki. Pytałem. Jest strasznie dużo pierdół. Takich dziwnych rzeczy. Sukieneczki, takie materiały. Zobaczcie. A tak to takie zachodnie rzeczy wszędzie. Ale zdarzają się takie sklepy, mają fajne, tradycyjne takie rzeczy, materiały. No to fajne, robi to na mnie wrażenie i też jak kobiety są w to ubrane, to wyglądają super. Naprawdę. O. Tak kolorowiej, co nie? Ciekawiej, egzotyczniej. Zobaczcie, kupuje koc w góry. Pan ma pełno kocy. Na 2. Dobra, teraz mogę cisnąć na wysokości bez żadnego problemu. Będzie cieplutko w nocy. Nie będę zrzędził i się budził. Jakiś nóż może by mi się przydał do obrony. This is the tent. You want red? Size cent. No, I don't. Black? Right. Eat the cent. This is 10. Size cent. This one. Finally. Oh my god. Okay, no. Zobaczcie, król makaronów. Jaka wystawka. No. Król jest tylko jeden na bazarze. Jezu, jakie to długie. Idziemy w dół cały czas. Boję się niedługo, że będzie trzeba wrócić. Coś miałem kupić elektronicznego. Dzień mija. Kupujemy klawiaturkę. No i teraz będzie wszystko hulało. Elegancko będę robił filmy.
Zobaczcie jakie flat kapcie. Takie dziwne, u nas takich nie ma, co? Kapciuszki, takie kopciuszki. Kopciuszeczki. O, jakiś punkcik wydechowy. Nie wiem czemu, ale niektórzy są biali. Są tacy, twarze mają wybielone. Reszta jest ciemna, a twarz jest biała. O, ten sam ziomek. No. Wyszliśmy z bazarku i koniec. Ale kupiłem prawie wszystko. We coming back by bus. We are too lazy to go to walk. Yeah. Chyba nie ma co tu więcej nagrywać. Miasto jak miasto. Tłumy. Klawiaturka. No i tyle. I będę bluzy szukał jutro albo pojutrze. Jutro ma padać. Idziemy gdzieś. Ha? That is the tunnel over there. A. Tak, właśnie tam na dole błądziłem. I szukałem z rana trasy tutaj. Aż byłem zły na niego. Się prawie pokłóciliśmy. Idziemy tam. I need more adapter. So I can... Rotate. Why people turning those things in Buddhist temples? In these drums here are written mantras. Hmm. Mantras like Buddhist chants. Okay. When you rotate this in clockwise direction, it will bring merits. Okay. Yeah. If you do it other side? No, you can't do the Okay, thing okay. on the side. Okay. It should be done in clockwise. Oh my god, marriage. I did it last time. I don't want to be married yet. W końcu mam terenowe klapki. Finally I have off-road shoes. I miss them. Yeah. Yes, I very miss my flick. Or you will fall. That's the tunnel down below. Ah, yeah. I think these all flags are due to the heavy thunderstorm. Ah, They fell down. yeah. Day before it was too much heavy thunderstorm. I'm thinking where I been when it was storm. For sure I had rain, Yeah. but I don't remember wind because I was hide You must inside the forest. Be, yeah, you must be inside the I forest. had no But wind. there it was too much wind. Very nice views. It's cloudy today, but you can see everything around. You can take this view. Top. Yo, what's up? What's up? Normally I don't put on YouTube these things. But you need to put this. Very nice. Harsh from India. Nadchodzi burza. Jest tam i już grzmi i strzela czasem piorunek. My kończymy chillować i wracamy zaraz na chatę. Będziemy kręcić filmy. A wy zostawiajcie komentarze pod filmem i mówcie co nagrywać. I teraz jest opcja na zamówienie sobie czegoś z Indii. Na pewno pocztówki. I zobaczymy jeszcze jakie duperele. No, będzie opcja. Pogadamy jeszcze o tym. Yo!
Zobaczcie tutaj jak jest na Włościach, jaki warun. Elegancko motorek zaparkowany. No i dobra, MTB Cribs. Zapraszamy na chatę. Wjazd na chatę w Indiach. Proszę Państwa. Hello, hello. No i jest chata. Yeah, it's nice weather now. Kuchnia, gotujemy, jest kibelek. Tu zrobiłem pranko. Jezu, jak ja nienawidzę prania robić ręcznie. No i dzisiaj leniwy dzień mamy. No i co, będę robił filmy po prostu. Mam nadzieję, że uda mi się coś fajnego skleić. A wy zamawiajcie pocztówki i zostawiajcie komentarze. To wszystko będzie git. Zobaczcie jak mam dobrze. Normalnie czuję się jak król. Ja robiłem filmik tutaj w łóżku. I dostałem jedzenie. Kozacki obiadek. I wczoraj to samo było. Bardzo dobre w ogóle. Pierwszy raz jem coś takiego. Jest mega dobre. I gość w ogóle przypraw nie dodaje. Tylko wszystko gotuje bardzo długo w tym szybkowarze. I mega to tak przysiąka smakiem. To jest tak dobre. Niesamowite. Więc jaram się strasznie. Dobra. Robię filmy. Chcesz? Chcesz na filmie być? Chcesz? Widzisz się tu w tym? Ekraniku?